Proszę Państwa, witam serdecznie, witam po raz kolejny w Kaiserreichu. Tak, wiem, jest tam seria rosyjska z Kaiserreichu, ale narodził mi się pewien piękny, spaczony pomysł na serię, który trzeba wprowadzić w życie i to jest pomysł na serię naszą kochaną, polską, malutką, zdewastowaną, ale jakże ambitnie pomysłową. Mianowicie Polsza na Kaiserreichu pod wierność Kaiserowi i wypocenie mu Weltkriegu. Zagramy Polszą jako papet kaiserowski, wierny papet kaiserowski, prawdopodobnie pod dywizję pancerne, tam chyba jeszcze Guderian jest, jak dobrze pamiętam, będziemy polskim Guderianem ratować Kaisera. Z tym, że ustawimy wszystkich syndykalistów i Rosyję na najtrudniejszy poziom, w sensie oni dostaną tam maksymalne buściory, Rosję ustawimy tam, żeby dołączyła do międzynarodówki i będzie wielki syndykalistyczny zbustowany sojusz i my jako Polacy, pancerna Polska, będziemy ratować Kaisera przed upadkiem. Czyż nie brzmi to pięknie, a przy okazji będzie dobra okazja, aby przetestować i rozegrać sobie polską ścieżynkę, pewnie dobrze przygotowaną eventowo-lorową, pod wierność Kaiserowi, Reichspaktowi, jak i całej Mitteleuropie. Także zapraszam bardzo serdecznie. Przy okazji będziemy też testować spolszczenie. Ja nawet nie wiedziałem, że jest jakieś nowe spolszczenie. Zawsze lataliśmy tam od spolszczenia na spolszczeniu od Kaiserreich Polish Team, jak dobrze pamiętam. To było to oficjalne spolszczenie, co nawet tam oficjalny Kaiserreich się przypiął jako oficjalne polskie spolszczenie. A teraz jest jakieś nowe, nieoficjalne polskie spolszczenie, które powinno działać, nie wiem, przetestujemy. Szkoda, że wcześniej graliśmy Rosją, nie ogarnąłem, że jest spolszczenie, także będziemy testować Polską na spolszczeniu. Także zapraszam bardzo serdecznie. Z tym, że ta seria będzie, uwaga, dla patronów. Zrobimy tą serię dla patronów, bo już jest tam Kaiserreich w sumie na kanale, więc żeby się nie dublowały, serie nie powtarzały, to zrobimy tylko tą serię dla chętnych. Przypominam, aby zostać patronem wystarczy 5 zł na Patronite, prime'owy, de facto darmowy sub na Twitchu, albo to wsparcie na YouTubie. Każda z tych trzech opcji uprawnia was potem do oglądania tej serii, jakże i wszystkich poprzednich serii dla patronów. Ich tam już jest dobre kilka zmontowanych, gotowych. Wszystkie serie są na Discordzie w przypiętych wątkach. Sobie wchodzicie pyk, pyk, pyk i oglądacie wszystkie serie dla patronów. Przypominam, że jak ktoś chce zostać patronem, to żeby łączył sobie konta, bo te serie są na Discordzie dla patronów w specjalnych zakładkach. Także dla chętnych, komu tam wygodniej, macie 3 źródła, skąd możecie dostać dostęp do serii patronów, czy tam na Twitchu, bardziej siedzicie, czy na YouTubie, czy bezpośrednio najtaniej przez Patronite'a. My natomiast przechodzimy do pierwszego odcinka wprowadzającego. Przede wszystkim trzeba będzie wzmocnić międzynarodówkę i to całą międzynarodówkę. Ustawimy ją na maksa. Po drugie, wzmocnimy Republikę Rosyjską, też ją wzmocnimy na maksa. Każde zbustowanie daje przyrost siły politycznej, na Kaiserreichu i na niektórych krajach to jest ważne. Doświadczenie armii, szybciej doktrynkę zrobią, lotnictwo, marynarka i tak dalej. Zmęczenie armii, linii zaopatrzenia minus 50%, o połowę mniej. Reorganizacja dywizji plus 30%, szybkość okopania, wydajność produkcji, kara za brak surowców. Atak w prowincji narodowej plus 30%, to się jeszcze kombi z war supportem, jakimiś własnymi boostami, więc mogą dostać jakieś gigantyczne festungi do obrony Paryża czy Moskwy. Szybkość rozwoju plus 20, research speed, no dosłownie bym oddał 4 swoje nerki za research speed plus 20 na start. Wydajność stoczni akurat nikogo nie interesuje. Szansa wsparcia dodatkowa plus 4%, niewiele, ale to musi de facto przekładać się na wiele, skoro tak mało. Dużo mniejsze zużycie paliwa, na przykład syndykaliści na Kaiserreichu mają mieć problemy z ropą. Coś jak Niemcy u nas w rzeczywistości i muszą nam sobie działać różnymi metodami, żeby odzyskiwać ropę. A tutaj minus 80% do zużycia ropy, no wydaje się, że problem może zniknąć. To samo Rosja dostanie. Natomiast Rosji ustawiamy socjalistyczną republikę. Savinkow tym razem nie zostanie wielkim wodzem narodu rosyjskiego. Syndykaliści zwyciężą. A potem nasza Rosja ma się połączyć z międzynarodówką, aby z dwóch stron dociskać tą kajzerkę kajzerową, gdzie my jako wierna Polsza ze swoimi dywizjami pancernymi będziemy ratować Kaisera przed upadkiem. Wszystko przygotowane, kajzerki wstawione, syndykaliści zbustowani, Polska złożyła przysięgę wierności Kaiserowi, także rozpoczynamy naszą przygodę. Polski było wiele, ale wiernej Niemcom i Kaisera to jeszcze chyba ani razu nie mieliśmy okazji przeklikiwać. Zobaczymy, czy nie przesadziliśmy zbytnio, bo potęga Reichspaktu jest nie w jednym kraju, a w całej rzeszy krajów, hehe, mało śmieszny żarcik.
I nie wiem, czy nasza Polska jako Polska będzie miała potencjał, aby to wszystko wytankować czołgami. Poczaić, tankować, bo czołgi. No jest jak jest. Nas przede wszystkim interesuje na razie. Musimy chyba utrzymać królestwo i to królestwo albo pod demokratów autorytarnych, albo pod liberałów. Każda inna ścieżka to jest chyba antykajzerowa. Generalnie trzeba będzie odpowiednio rozegrać wybory, zanim wielka wojna naszych czasów w obronie Kaisera i ustanowionego przez niego porządku trzeba będzie jeszcze męczyć się w wyborach. Oczywiście jest opcja syndykalistyczna, ale tym razem nie będzie nas kusić. Musimy albo iść w liberałów rynkowych, czyli utrzymać poparcie monarchistów. Monarchiści powinni mieć większe oparcie, albo w odpowiednim momencie mianować Studnickiego i spacyfikować protesty. No wygląda całkiem prosto, mogłoby się wydawać, ale zobaczymy. Polską, nie wiem czy my w ogóle graliśmy, bo ta Polska też swego czasu dostała reworka. 20 lat temu tysiące Polaków walczyło i zginęło za mocarstwa centralne. I tym razem również Polacy będą walczyć za jednego i za drugiego austriackiego Kaisera. Kaisery sporo nam obiecywały i ci Austriacy obiecywali nam jakieś Krakowy, Galicję, Niemcy obiecali nam tereny, które poddawali germanizacji, kolonizacji i z tego niewiele pozostało. Jedyne co nam pozostało to niemiecki król i częściowo wyszkolona po prusku polnisze Wehrmacht. Poza oczywiście niemieckim i austriackim inwestycją większość Polski dalej jest zacofana, jest rolnicza, poddana na zagraniczne wpływy, natomiast rządzące ugrupowanie moglibyśmy określić jako konserwatywnych liberałów z królem Augustem IV na czele. Król efeminowany. Ten król nasz, August IV, jest synem Kaisera. Tak, on jest synem Kaisera. Król jest znany ze swojej ekstrawaganckiej biżuterii i towarzystwa artystów w zamian oficerów. Nie czyni go to bardzo popularnym wśród Polaków, ale jeszcze mniej popularnym u swojego ojca cesarza. Mamy syna cesarza na polskim tronie, niesamowite. Król woli delegować wiele spraw państwowych swoim królewskim doradcom w Radzie Tajnej. Ekspertów u nas zawsze pod dostatkiem. Często są wybierani jako eksperci, na przykład z naszego Discorda, w dziedzinach, które nie interesują zbytnio króla, takich jak sprawy wojskowe. Przy siły politycznej plus 10. Brzmi fajnie, brzmi dobrze. Coś jest chyba problem z spolszczeniem, ale póki co to spolszczenie daje radę. Polska jest znacznie mniej pod wpływem Niemiec niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. No co ty nie powiesz? Niemiecki król, syn Kaisera, wpływy gospodarcze niemiecko-austriackie. Polska armia, polnicze Wehrmacht, czy całkowicie uzależniony od Niemiec? W ogóle nie jesteśmy pod wpływem, ale cóż, jest jak jest. Miłośnik kultury zostawił większość rządzenia swojemu rządowi jego Gachmajertowi, składającemu się z niemieckich, austriackich i polskich ludzi wielkiej wagi, takich jak magnaci przemysłowi i wojskowi. To właśnie w tej radzie, szukając przychylności króla, rozgrywa się gra polityczna intrygi. Najbardziej wpływowym głosem w radzie jest Wolfgang von Kreis. No, całkowicie polskie imię i nazwisko. Doświadczony wojskowy, często wydywany strażnik niemieckich interesów militarnych w Polsce. Pan Kreis stoi na czele niemieckiej misji wojskowej w Polsce, której zadaniem jest nadzór i szkolenie polskiej armii. Stała się ona w dużej mierze projektem Heinza Guderiana, który powoli kształtował polską armię według swojej wizji nowoczesnej, zmechanizowanej elity. Proszę bardzo, mamy polskiego Guderiana. Mam nadzieję, że Guderiana nam zostawią, bo będziemy go pewnie mocno wykorzystywać jako naszego dowódcę. Niemcy posiadają także KKWiP, państwową firmę kolejową zabezpieczającą swoje połączenie z Ostadtem dalej na wschodzie. Polacy stale podlegają wsparciu Austrii, aby trzymać Niemców na dystans. Państwa nadbałtyckie mają widoczny wpływ na polskie życie publiczne ze związkami szlachtą austriacką. Czeskimi inwestycjami w polski przemysł i proaustriacką retoryką wielu liberalnych polityków. PSL tu jest mocno proaustriacki, tak? To się zdarzyło na naszym save'ie, jak graliśmy Rosją. Nie jest tajemnicą, że Austria aktywnie stara się wzmocnić swoją pozycję w Polsce, a wielu Polaków wierzy, że w końcu uwolni się od dominujących Niemiec. Czy Niemcy z Berlina, czy z Wiednia to jeden i ten sam Kaiser. Berlin jednak pozostaje czujny, ponieważ strategiczna lokalizacja Polski między nimi wschodnią kwestią jest bezpieczeństwa narodowego. No dobra, przesadziłem, między nimi byłaby różnica. Zdecydowanie byłaby różnica. PPSL-e, PPS-y to są proaustriackie, ZZ to są spaczeńcy od Zająca, znajomego. Tu mamy ten Geheimerat, który ma de facto zero władzy, jest Wolfgang von Kreis. Tu Roman Dmowski, narodowy populizm nas nie interesuje. Co to jeszcze jest z fabułki? Jezus, ile to jest polskiej fabułki, co ty gadasz? Ale myślę, że to sobie zostawimy w zależności od tego, czym będziemy grali.
Ruch republikański nas nie interesuje, Komitet Rewolucyjny kiedyś sobie zagramy syndykalistyczną Polską, Komitet Narodowy też nas w tym przypadku nie interesuje, także nas interesuje Kaiser, tutaj sobie nie spoilerujemy fabułki, trochę przydługi wstęp, ale podoba mi się, póki co daje radę do spolszczenia, przyjemnie to się klika, według mnie. No dobra, mamy naszego Augusta IV, czwartego syna de facto kaiserowego, to jest polskie drzewko. Jak sobie przeglądałem, to oczywiście będziemy tutaj wzmacniać króla, to jest drzewko współpracy de facto z Niemcami. Jeżeli chodzi o armię, to mamy fajnie podzielone na 4 doktrynki. Tutaj Blitzkrieg, znowu polecimy w Blitzkrieg. Tu mamy armię ludową. Dziedzictwo legionów, no to ewidentnie chyba plan Wielkiej Bitwy. Awangarda międzynarodówki. O, widzę, że już fajnie jest przygotowane, nawet lorowo, jakbyśmy chcieli Polską iść pod syndykalizmy. Moglibyśmy zrobić międzynarodówkową armię. I tu mamy jakieś drzewko odnośnie wyborów. I my chyba musimy się skupić na tym środkowym, ale wybory są dopiero w 38, mamy 2 lata przygotowań. Ciekawe jak tam inne kraje, Niemcy, Austriacy, Rosjanie będą interweniować w nasze wybory. I tu mamy mechaniczkę. Mechaniczkę popularności, na razie monarchiści mają 45%. Gospodarka Polszy. Wspólne manewry wojskowe. Jakieś dodatkowe działania polityczne. Można zbierać, zyskiwać wsparcie. Póki co mamy co? Liberalizm, liberałów mamy jako, tak? Wolnorynkowych liberałów jako dominującą partię. My chyba spróbujemy zrobić demokrację autorytarną. Może będzie ciekawsza. A ona też powinna nam zostawić króla. No i mamy też dostęp do... chciałem powiedzieć Unii Europejskiej, do Mitteleuropy. Mamy dostęp do Mitteleuropy, Centroeuropejska Unia Celna, powszechnie znana jako Mitteleuropa. Powraca do działania. Ponownie odbywające się szczyty ministrów spraw zagranicznych organizacji, każdy z zamiarem koordynacji gospodarek sojuszu i ułatwienia przepływu towaru. Czasem Mitteleuropa rozszerzyła się na kilka oficjalnych i nieoficjalnych dziedzin działalności, a interesy państw członkowskich mogą skierować ją do pomocy w jednej dziedzinie lub innej. Oczywiście niektórzy intelektualiści politycy mają nieco większe wizje i marzą o szansie na reformie organizacji, stworzeniu czegoś nowego. Niemieckiej hegemonii gospodarczej. Realizacji paneuropejskich marzeń. Czas pokaże, zobaczymy, czas pokaże. Dobrze, no i to jest ta Mitteleuropa. Tu są wszyscy członkowie Mitteleuropy, tu są te jakieś wyniki i tutaj są różne agendy, które można wybierać, no przewodniczącym Mitteleuropy, no kto by się spodziewał, jest jak jest, ale my też tu jesteśmy z takimi krajami jak Azerbejdżan, Białoruś, Ukraina, ukraińskie państwo? Jak już to chyba państwo ukraińskie, no dobra, to spolszczenie może aż tak idealne nie jest, ale spoko. Zobaczmy jeszcze jakie mamy duchy narodowe jako Polska, no oczywiście członek Mitteleuropy, profesjonalna armia, organizacja dywizji, atak dywizji pancernej, obrona dywizji pancernej, mam nadzieję, że to się będzie można rozwijać i upgrade'ować. Armia polska opiera się na legionach polskich i polskiej siły pomocniczej, które zostały utworzone pod austro-niemieckim dowództwem podczas wojny. Nieposłuszni niemieccy oficerowie są często wysłani do Polski, gdzie siła ta jest używana jako teren testowy dla sprzętu, który niemieckie naczelne dowództwo jest niepewne, a nawet gardzi. Z tego powodu, mimo wielu problemów w kraju, Polska zachowuje zaawansowaną przewagę militarną, sprawiając, że możliwość jej sił są większe niż raczej skromne środki. Czyli Polska jest takimi Prusami Reichspaktu. Spolaryzowane społeczeństwo. O, syndykaliści nam się boostują. Okej, trzeba będzie się ich pozbyć. Ci, którzy zostali z tyłu, tu mamy debuffy do ekonomii, no i mamy częściowe wpływy austriackie i niemieckie. Przemysł cywilny dla wskazanego kraju plus 10 i tu plus 10, czyli 1/5 przemysłu cywilnego, nie żeby on był jakiś duży, ale mimo wszystko, jest eksportowany za granicę. No dobra, jest jak jest, mamy jednego zatrudnionego ministra, właściwie premiera, Antoni Ponikowski. Jeszcze fabułki są wypisane, stabilizacja, szybkość rozwoju, okej, fajnie. Najważniejsze, pokaż mi, czy jest zając, zając jest, jako doradca lotniczy. Druga rzecz, pokaż mi, czy na pewno mamy... Jest, Heinz Guderian. Pan Heinz Guderian. Dowódca pancerny, błyskotliwy strateg, 4-3-5-3. Mam nadzieję, że zostanie z nami, Niemcy nam go nie zabiorą. Więcej Niemców ani Austriaków chyba nie widzę. Może z czasem gdzieś tam dostaniemy jakichś kolejnych niemieckich generałów. No i na razie z drzewka możemy tylko zrobić generalny inspektorat, który spowoduje mianowanie generalnego inspektora. Pewnie jakieś wydarzenie się striggeruje.
Ale to dobrze, bo ten cel symbolizuje, na czym będzie się skupiać ta seria, mianowicie na małej, ale spoconej polskiej armii, która będzie dbać, aby jeden Papcio Kaiser i... Czemu oni ci portret zmienili? Strasznie jakoś tak dziwnie wyglądasz tym Kaiserem. No dobra, no i tego drugiego Kaisera cię też gdzieś tam będziemy ratować. A może w zamian gdzieś tam Polska zostanie za tą wierność poszerzona, powiększona o pewne prowincje? Co by nie było, jakiej serii byśmy nie wymyślili, spaczonej, dziwnej, nietypowej, na jakiej modzie byśmy nie cisnęli, ile byśmy syndykalistów i Rosjan nie zbustowali, zawsze zaczynamy od 3 tych samych techów na start. Co by się nie działo, zawsze to samo. Pokaż mnie tylko. Czołgusie tutaj są normalne. A, my mamy projekty specjalne, może jakiś krążownik lądowy polski super ciężki, rozumiesz, bydlacki machniemy. Tu są jakieś dziwne rzeczy, ja tu widziałem jakieś 9 TP, jakieś tu cyk, bo my great placówek eksperymentalnych nie posiadamy. Będziemy dużo w lądowych cisnąć, o proszę. O proszę. Lotów budowlanych też za dużo nie ma. Właśnie, mamy mało przestrzeni życiowo-budowlanej, a przemysł pancerny nas pociągnie, ojoj. Chociaż na szczęście budowa na razie nie ma większego znaczenia, bo i tak kryzys niemiecki się odpali i będziemy musieli żyć z tym niemieckim kryzysem, to potem się zobaczy. Jeżeli chodzi o produkcję, mamy jakieś czołgi, mamy TK4, takie małe TKS-iki, ja tutaj gdzieś widziałem. O, popatrzcie jaki malutki TKS-ik, tu macie konia dla porównania, a to jest taki TKS-ik mały, no. Polska armia zaawansowana, lotnictwo jest, są jakieś samoloteły. No dobra, tak sobie przeglądam drzewko, tutaj zauważyłem jeszcze, że doktryna, w sensie ta ścieżka wojskowa zależy od tego, w co my pójdziemy, w sensie albo trzeba być na przykład sojuszem z Niemiec, albo nie można mieć jakiegoś tam centrolewu czy innego pierdoła. Gdzieś tu jakieś boosty są, może to się uda fajnie skumulować, tak samo tutaj. Może ta nasza Polska upaść nie upadnie, Kaisera uratuje, a tych maksymalnie zbustowanych syndykalistów na zachodzie i syndykalistów na wschodzie jakoś pokonamy, przetrzymamy i dla Kaisera drugiego Weltkriega wygramy. I tym pozytywnym akcentem zakończymy wprowadzający odcinek, taki testowy. Przypominam, seria dla patronów, jak ktoś chce resztę oglądać tej serii, to zapraszam na Patronite'a, na Twitchu, subik albo bezpośrednio na YouTubie wspieranie. Przy okazji będziecie mieli dostęp do pozostałych serii patronowych, także co, tutaj wam podziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć.